Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bassgram i od razu lecimy z prezentacją majowych gier na konsolę, które przykuły moją uwagę. Będzie aż 9 tytułów, z czego tylko jeden to next-genowy upgrade, ale za to jakże istotny, oraz dodatek do gry. Zapraszam. Zaczniemy sobie od kreskówkowej strzelanki z elementami Rogala, czyli Wildcat Gun Machine, która 4 maja pojawi się na PC, PlayStation 4, Xbox One i Switcha. Niewiele wiem o tej produkcji, ale po trailerze wnoszę, że będzie intensywnie strzelane, będzie kolorowo i dużo powtarzania. Coś jak Enter the Gungeon, tyle że nie pixelartowe. Of death. Wildcat Gun Machine. Strap yourself in for brutal bullet hell combat as you face bigger, badder, more revolting enemies with each step. Mother of God. You want guns? We got over 40 guns. When that's not enough, character upgrades. And when that just isn't wild enough, you become the gun. Już dzień później, 5 maja, czekają nas dwie premiery polskich gier. Trek to Yomi to stylizowana na filmy Akiry Kurosawy Siekana 2,5D, w której przyjdzie nam wcielić się w Hirokiego, samotnego samuraja, który związany przysięgą złożoną swojemu umierającemu mistrzowi musi bronić miasta przed wszelkim zagrożeniem. Gra wygląda zjawiskowo, przywodząc na myśl stare kino samurajskie i już nie mogę się doczekać, kiedy po nią sięgnę. Trek to Yomi będzie można zagrać na PlayStation 4, PlayStation 5, Switcha, PC, Xboxa One oraz Xboxa serii X i S i w dniu premiery będzie dostępna na Game Passie, więc tym bardziej sięgnę po nią pierwszego dnia. Drugi tytuł, który pojawi się 5 maja, to Najlepszy miesiąc życia, powstały we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową. Młoda samotna matka dowiaduje się, że jest śmiertelnie chora i być może został jej tylko miesiąc życia. Zabiera więc swojego syna w podróż przez Stany Zjednoczone i szalone lata 60., by w miarę możliwości wpoić mu najważniejsze lekcje życia, zanim jej zabraknie. Jak widzimy w trailerze, jest to m.in. ucieczka i strzelanie do policji. Aha, czy wspomniałem, że syn jest ciemnoskóry? Zapowiada się ciekawe point and click, w które zagramy na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboxa One, X oraz S oraz na Switchu. Louise? What are you doing here? When I was your age, my dad, your grandfather, would take me here. He promised to teach me how to fish, but one day he just didn't come home to work. I'm Louise Connor's son. Boys always play war. Right. And then you perish in war. Mom! Mom! Wake up! Mom!
Również 5 maja na Nintendo Switch pojawi się długo przeze mnie oczekiwany dodatek do cyfrowej edycji gry planszowej Wingspan, dodając europejskie gatunki ptaków do rozgrywki. Świetna planszówka, w której staramy się przyciągnąć do swojego rezerwatu więcej ptaków niż nasi przeciwnicy. A do tego w polskiej wersji narratorem jest Krystyna Czubówna. Czego chcieć więcej? Następne w kolejce jest Source of Madness, czyli Metroidvania inspirowana Lovecraftową mitologią, która ukaże się na PS4, PS5, PC-ty, Xboxa One, X oraz S i Switcha już 11 maja. Oglądałem jakiś wczesny gameplay z tej gry i zapowiada się naprawdę mrocznie i ciekawie. Moją uwagę szczególnie przykuł ekran ekwipunku, który do złudzenia przypomina ten z Diablo 2. Lies cosmic madness. Join the cult of knowledge. Collect that elder blood. Feed the pool of knowledge. For ancient mind demands sacrifice. Source of madness. Stop. What is to come? 12 maja, po niemal roku od premiery na PC i Xboxy, na Switchu pojawi się Cloud Gardens. Gra logiczna, w której to powołujemy do życia ogrody na przypominających małe dioramy planszach inspirowanych klimatem post-apo. Graficznie wygląda to bardzo ciekawie, bo jak połączenie modeli 3D powleczonych w pixelartowe tekstury, a i sama tematyka wydaje się być bardzo ciekawa. No i w końcu ma się pojawić Evil Dead The Game. Początkowo data premiery była ustalona na luty, ale nastąpiła obsuwa i do tego asymetrycznego multiplayera będzie można zasiąść na PlayStation 4, PlayStation 5, PC-ty, Xboxa One, X oraz S i Switchu już 13 maja. Gameplayem jest temu bliżej do takich produkcji jak Left 4 Dead czy Back 4 Blood, gdzie więcej strzelamy i zbieramy rzeczy niż skradankowemu Dead by Daylight, ale myślę, że się skuszę. Szczególnie, że od jakiegoś czasu mam awersję do DBD i być może martwe zło zajmie jego miejsce? Kto wie? It's your call. Jump in with 3 friends to save the day or punish the high-minded heroes. It's all in the name of mayhem. Bloody, terrifying mayhem. – 19 maja pojawi się w końcu darmowy, next-genowy update do Deliver Us the Moon. Oczywiście darmowy dla wszystkich posiadaczy kopii na wcześniejszą generację PlayStation czy Xboxa. Zasoby naturalne na Ziemi już dawno się wyczerpały, a ludzie założyli kolonie na Księżycu, by stamtąd czerpać nowe źródło energii. Niestety, coś poszło nie tak, kontakt z kolonizatorami się urwał, a źródło przepadło. Jako ostatnia nadzieja ludzkości wyruszamy na Księżyc,
by zbadać co się stało i spróbować naprawić szkody. Naprawić albo zginąć. Tym bardziej nie mogę się doczekać, że chciałem w to zagrać już jakiś czas temu. Okazało się jednak, że wersja z PS4 odpalona na PS5 po prostu się zawiesza i jest niegrywalna. Także 19 maja na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xboxa X i S oraz w późniejszym terminie także na Switcha zadebiutuje Vampire the Masquerade Swan Song. Osadzona w świecie mroku gra RPG pozwoli nam na wcielenie się naprzemiennie 3 wampiry, a ich unikatowe umiejętności pomogą nam w znajdowaniu nowych istotnych wskazówek oraz kompletnej zmianie stylu gry. Brzmi ciekawie i nie mogę się doczekać, by zagłębić się w świat maskarady. Character sheet. Each character sheet is unique and will evolve as you play, giving different options. From unlocking a door to convincing someone to let you pass. Even a single point gained can completely change the way you approach a situation. Vampires also possess different disciplines, vampiric powers that can be used to solve problems. Uses celerity to access the inaccessible. Leisha's Auspex heightens the senses and allows you to see potential futures. Disciplines can be upgraded to unlock new powers. For example, Obfuscate allows you to move undetected, but when upgraded, lets you conceal objects too. Powers don't come for free. You need willpower points to use skills, and your hunger increases as you use disciplines. Hunt for blood to sate your hunger. But fresh blood can be scarce, and if your hunger becomes too great, you may lose control entirely. Traits and talents influence your character sheet. Traits are positive or negative effects influenced by success or failure, or by taking certain decisions. Talents are side goals that reward players for sticking to a certain playstyle. For example, if you can control your hunger for blood, this talent will grow, making it easier. Each NPC has their own character sheet. They'll use their own skills and, depending on your opponent, vampiric disciplines too. If a dialogue fight ends in a tie, a die roll will decide the winner. In this world of desire and betrayal, there will be crucial confrontations. Confrontations are tense dialogue fights with high stakes. Fail and you'll live with game-changing consequences. These are just some of Swansong's RPG systems that open up a new world of narrative gameplay. Kolejny tytuł, którego premiera planowana jest na 19 maja to Eternal Threats. W tym pierwszoosobowym thrillerze podróżujemy w czasie, by zapobiec śmierci 6 osób w pożarze domu. Nie możemy jednak tego pożaru ugasić. Musimy tak manipulować poczynaniami lokatorów, by do katastrofy nie doszło. Czy spowodowanie opuszczenia przez jednego z lokatorów domu 5 dni przed wypadkiem może doprowadzić do jego ocalenia? A może wyrzucenie tostera na minuty przed zdarzeniem uchroni ich przed strasznym losem? Kojarzy mi się to z wrzuceniem nas w sam środek filmu Efekt Motyla i już zacieram ręce na ten tytuł. W Eternal Threats będzie można zagrać na PC, PlayStation 4, Xbox One, a w późniejszym terminie także na Switchu. I już na sam koniec kolejna polska premiera. Bardzo wiele osób jara się powrotem tego bohatera po latach, a mówię tutaj o Kangurku Kao. Najnowsza odsłona tej serii ma się pojawić na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Switcha 27 maja. Przyznam się bez bicia, że nie grałem w poprzednie odsłony, ale bardzo chętnie sięgnę po najnowsze przygody, bo bardzo lubię poskakać od czasu do czasu jakimiś Mario, Ratchetami, Yokami, to Kangurem też bym spróbował. I to by było na tyle. Sporo tego w maju, co mnie bardzo cieszy. Dajcie znać w komentarzach, która z gier przykuła waszą uwagę, a łapkami w górę lub w dół, albo subskrypcją, dajcie wyraz temu, czy podobał wam się ten materiał. A ja się już z wami żegnam. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!